1944 roku Heinrich Himmler wydał rozkaz zburzenia Warszawy. Powiedział, miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi. Kamień na kamieniu nie powinien pozostać. Wszystkie budynki należy zburzyć aż do fundamentów. Wyrok na Warszawę zapadł w Berlinie. Adolf Hitler od dawna snuł plany zniszczenia stolicy Polski. Potrzebował tylko pretekstu. Było nim powstanie warszawskie. Okrucieństwo, jakie spotkało Warszawę, doświadczyło jeszcze jedno miasto w Polsce. We wrześniu 1944 roku wysiedlono, a następnie spalono i zburzono Jasło. Po wojnie było ono najbardziej zniszczonym miastem w Europie. Przyjmujemy, że głównym sprawcą był właśnie dr Walter Gentz. Osobiście uważam, że gdyby nie akceptacja władz generalnego gubernatorstwa, to na pewno by takiej decyzji nie podjął. Zniszczenie Jasła to była prawdopodobnie zemsta Gentza za sprawy, które robiła partyzantka. Myślę, że tutaj nie chodziło o akcję pensjonat, bardziej szedłem w kierunku jakiegoś rodzaju pewnie szaleństwa. Motyw chyba była wściekłość Niemców, że tak ładne miasto, Deutsche Stadt, stare niemieckie miasto, wpadnie w ręce ludzi niegodnych tego. Nie damy wam. Kiedy palił się Rzym, Neron stał na balkonie z harfą i śpiewał pieśń o płonącej Troi. Czy Gentz zachował się podobnie? Tego nie wiem. Ale w toku rozumowania psychologicznego myślę, że był bardzo podobny w decyzyjności Nerona, który zgodził się na to, żeby Rzym płonął. O Walterze Gentzu w zasadzie wiemy tylko tyle, ile ustaliła Komisja Badania Zbrodni najpierw niemieckich i tyle, na ile rozpracowało jego osobę podziemie. Bardzo często pojawia się w raportach choćby Armii Krajowej, ale to standardowych takich wywiadowczych, które się pojawiają. Wiemy też to, co zapamiętali mieszkańcy, którzy dość rzadko się z Kreishauptmannem spotykali. Ja jestem urodzona w roku 1933. Nazywam się Barbara Zajdel-Frużyńska. Gentz. Tak, teraz twarz nawet przypominam, bo tak wzrost jego pamiętałam. I tą jego taką laseczkę, z taką laseczką chodził. Gentz był gościem cotygodniowym albo 2 razy 3 w tygodniu chodził do Bilekiego tu. Przychodził. I nieraz to ja otwierałam wejściową bramę jemu, wysyłał mnie wujek, idź otwórz. No więc taki był zawsze butny z tą laseczką. Ani się nie odezwał nigdy, ani nic. Tak jakby mnie nie było. Walter Gentz urodził się w 1907 roku w Düsseldorfie. Gentz pochodził z takiej rodziny przemysłowców, czyli zasobna rodzina niemiecka. Jeżeli ktoś jest z rocznika 1907, jeżeli 11 lat później chłopak, który zaczyna swoją przygodę z życiem, dowiaduje się, że jego ojczyzna przegrała Wielką Wojnę, jeżeli w okresie młodości styka się z bezrobociem, ze zjawiskiem fatalnego niemieckiego rynku, z Niemcami klasy B, tymi załamanymi ekonomicznie,
Czy nie w takiej sylwetce rodzi się ta chęć pokazania, jeżeli przyjdzie te 5 minut, to musimy pokazać, jakimi jesteśmy. Czasem zupełnie przyzwoici ludzie do roku 1932-33 zamieniali się stopniowo w krwiożercze bestie w stosunku do innych, do Niemców. A nawet w stosunku do Niemców, jeśli oni byli innego, zdarzyło im się być innego zdania. Popatrzmy na matematykę. Pomiędzy 1907 a 1944 jest tylko 37 lat. 37-latek. A gdyby popatrzeć na początek tej brunatnej przygody Gęca, to jeżeli się startuje do wielkiej polityki z przesłaniem ideowym, mając 25-26 lat, to jest najlepiej dobrany pod względem wiekowym i ideowym rocznik. Walter Gęc skończył studia prawnicze w Bonn i w Monachium bardzo szybko, bo już na początku lat 30. zdobył aplikację, najpierw adwokacką, później asesorską i też w tym czasie wstąpił do NSDAP. Był zafascynowany tym ruchem politycznym w Niemczech, był jego gorącym zwolennikiem i nie wiemy, czy ze względu na swoje umiejętności, talenty robił szybką karierę, czy ze względu na przynależność partyjną, ale bardzo szybko awansował, został naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Karlsruhe. To już jest duże miasto w Niemczech i wysoka ranga stanowiska. I możemy powiedzieć, że był typowym takim przedstawicielem klasy urzędniczej III Rzeszy. I tak, można powiedzieć, przeciętny życiorys, jakich wiele, którzy pojawili się tutaj na terenie Polski po rozpoczęciu wojny. Po zajęciu Polski przez okupantów Niemcy część zajętego terytorium wcielili do Rzeszy. Z pozostałych ziem utworzono generalne gubernatorstwo ze stolicą w Krakowie. Władzę na tym terenie objął generalny gubernator Hans Frank. Chodziło tutaj o stworzenie takiej struktury przejściowej w stosunku do tych włączonych do Rzeszy, aby czerpać stąd rezerwuar chociażby siły roboczej, aby przestawić całkowicie tą gospodarkę, która tutaj funkcjonowała na potrzeby Rzeszy, a jednocześnie, aby tak zagospodarować tą ludność polską, która tutaj mieszkała, żeby w całości była podporządkowana III Rzeszy, a jednocześnie nie miała możliwości rozwoju, żeby widziała, jak to określił Hans Frank, bezsens swojego istnienia. Generalne gubernatorstwo podzielono na dystrykty. Zarządzali nimi gubernatorzy. W skład dystryktów wchodziły powiaty, w których władza należała do Kreishauptmannów, czyli starostów. Powiat jasielski był obszarowo największy w całym dystrykcie krakowskim. Oprócz Jasła obejmował 2 duże miasta – Krosno oraz Gorlice. Długo by mówić o tym, dlaczego Jasło było ważne, ale jeśli przyjrzymy się chociażby jednej z pierwszych wizyt generalnego gubernatora, i to już mówimy o jesieni 1939 roku, gdzie jeszcze to wszystko było w fazie organizacji. To jedna z tych pierwszych wizyt kolejowych oczywiście, wiodła właśnie przez Jasło w kierunku Sanoka. Chodziło o zwizytowanie przemysłu naftowego, który znajdował się na tym terenie. Przemysł naftowy kluczowy dla prowadzenia gospodarki nakierowanej na wojnę, stąd też nawet bardzo szybkie wprzęgnięcie zastanego tutaj przemysłu w gospodarkę III Rzeszy, wykorzystanie przez Wehrmacht, ale nie tylko. Te powiaty, które były niejako na granicy generalnego gubernatorstwa, a więc w tym wypadku chodziło o granicę ze Słowacją, miały szczególne znaczenie dla polityki policyjnej III Rzeszy, ale też do przeciwdziałania wszelkim ruchom związanym z konspiracją, z przenikaniem poprzez granicę południową na tereny i generalnego gubernatorstwa, a później na tereny wcielone do Rzeszy. Z pewnością, aby koordynować pracę w takim ważnym dla gospodarki niemieckiej powiecie, z ważnym ze względu na złoża i nie tylko, i te wszystkie inne przyczyny, które wymieniłem, musiał to być człowiek silnej ręki. I już jesienią 1939 roku tutaj funkcję Kreishauptmanna objął dr Losacker, który był doświadczonym urzędnikiem niemieckim. O jego randze świadczy to, że później został w 1941 roku przeniesiony do Lublina, a więc to był ewidentnie awans dla tego człowieka. I w tym czasie razem z nim do Jasła przybywa Walter Gęc, który pełni funkcję jego zastępcy. I po odejściu doktora Losackera dr Walter Gęc zostaje Kreishauptmannem miasta Jasła. Fragment wspomnień Jana Soboty.
W latach okupacji byłem referentem starostwa w Jaśle. Ci, którzy zetknęli się w czasie urzędowania z doktorem Gęcem, skarżyli się na jego pogardliwe, brutalne, nienawistne i poniżające traktowanie Polaków. Burmistrz Jasła, profesor Pyrek, nazwał go wampirem z Düsseldorfu, skąd istotnie pochodził. Niemal każde ważniejsze polecenie kończył groźbą. Jeśli nie będzie wykonane w terminie tak jak nakazuje, każe pana rozstrzelać lub oddam gestapo. Trzeba mu jednak przyznać, że był dobrym gospodarzem i organizatorem. Odnowił i upiększył miasto. Dobrze pamiętam postać doktora Waltera Gęca. Został mi w oczach obraz niewysokiego człowieka, wyraźnie kulejącego, który dyrygował jakimiś tam ludźmi, którzy wykonywali pracę w rynku, bo rynek w tym czasie przebudowywano. Wycinano drzewa, likwidowano trawniki, brukowano rynek, czyszczono fasady. Pamiętam, że w rynku powstał wtedy nur für Deutsche sklep Julius Mein Lebensmittel i wtedy raz widziałem, jak Niemki wynosiły stamtąd biały chleb. Ewenement dla Polaków w czasie okupacji. Gęc budował miasto Jasło dla Niemców. Po pierwsze, ta ludność, która tutaj napłynęła, urzędnicy, inżynierowie, którzy byli zatrudnieni w przemyśle naftowym, ci wszyscy, którzy tutaj do miasta przybyli, lekarze, adwokaci, którzy zajęli gotowe gabinety, które odbierano Żydom, odbierano Polakom, oni stanowili, powiedzmy, ten rdzeń ludności niemieckiej, która miała być tym rozsadnikiem kultury. Liczono na to, że pozyska się wszystkich ludzi, którzy mają jakieś korzenie niemieckie, czy to ze względu na nazwisko, czy to ze względu na konotacje rodzinne. Gęcowi chodzi o to, żeby tych ludzi pozyskać. Jak to ładnie opisywał w swoich wypowiedziach, o odzyskanie krwi utraconej. I dla tych ludzi było budowane Jasło. Dbał nie tylko o to, żeby ci ludzie pracowali, ale żeby rozwijała się tak zwana kultura niemiecka. Sprowadzano artystów operetki berlińskiej, którzy tutaj występowali dla lokalnej ludności. Kino zmienił na kino niemieckie. Powstał dom niemiecki, czyli wszystkie te struktury, które miały wpływać na rozwój kultury niemieckiej. Dla Gęca to było przesłanie w aspekcie zróbmy coś wzorcowego. Niech Rymanów, Sanok, Brzozów, Dynów, Przeworsk, Strzyżów niech będą miasteczkami, które rozwiną się w podobny sposób. A wtedy nie trzeba już nic więcej, tylko czasu. I to niewielką dawkę. Wystarczy jedno pokolenie. To następne pokolenie młodych Niemców, którzy tu urodzeni, będą czuli się jako obywatele tego obszaru, ale jako ta zdecydowanie grupa bardziej wybrana niż ta, która przyjechała z Niemiec. Proszę pamiętać o tym, że Gęc zadbał o to, żeby w Jaśle powstało muzeum. To jest ewenement na skalę europejską w czasie II wojny światowej, gdy Niemcy na okupowanym terenie od podstaw tworzą muzeum. I takie muzeum powstało w Jaśle. Wykorzystano budynek dawnej Rady Powiatowej, gdzie stworzono ekspozycję, która miała 16 sal muzealnych. A więc gigantyczna ekspozycja. Ale przede wszystkim to był element propagandy, czyli pokazanie tego, że kultura niemiecka leży u podstawy kultury polskiej. Niemcy negowali istnienie kultury polskiej, uważali, że wszystko to, co mamy tutaj na tym terenie, zawdzięczamy kulturze niemieckiej. Fragment wspomnień Jana Soboty. Pani Gęcowa, żona Kreishauptmana, pojechała na wczasy w góry do Zakopanego. Po powrocie do Jasła, dzieląc się wrażeniami z wycieczki, powiedziała do mnie: podziwiałam tych potomków Gotów, co za wspaniałe typy, jakie twarze orle. Zaraz poznać, że to rasa germańska.
Nie chce się po prostu wierzyć, że potrafili przez wiele wieków zachować swą odrębność narodową. Podobno mówią jakimś dziwnym językiem niepodobnym do polskiego. Zdenerwowały mnie te brednie i nie zastanawiając się palnąłem: proszę pani starościny, jakimi potomkami Gotów mogą być górale? Skąd się wzięła w ich żyłach krew germańska? To Polacy z krwi i kości, patrioci i katolicy. Mówią gwarą góralską, tak jak Szwabi dialektem szwabskim. Tak jak nikt Szwabów nie uważa za odrębny naród, tak i z górali nie można robić odrębnego szczepu. Starościna poróżowiała, spojrzała na mnie ostro i rzekła: radziłabym panu, aby był ostrożniejszy w tego rodzaju wypowiedziach, bo może się pan narazić na wielkie nieprzyjemności. W generalnym gubernatorstwie niemiecki porządek zaprowadzano bezwzględnymi metodami. Panował terror oraz dyskryminacja na tle rasowym, narodowościowym i etnicznym. W najgorszej sytuacji znajdowała się ludność żydowska. Przed wojną w Jaśle stanowiła ona 1/4 obywateli. Żydzi byli ważną częścią jasielskiej społeczności i z dnia na dzień zaczęto ich eliminować z życia społecznego. Bardzo dokładnie pamiętam sprawę palącej się bożnicy. Pomiędzy domem, gdzie mieszkałem, a bożnicą w prostej linii nie było więcej jak 200-250 metrów. Strasznie to wyglądało. Olbrzymie płomienie unosiły się. Bożnica była pokryta płytkami z blachy cynkowej i te płytki wskutek prądów wznoszących, jakie są przy pożarze, unosiły się w górę i mieniły się, paliły się różnymi płomieniami. Gestapo nie pozwoliło gasić, natomiast tylko pozwolili po sąsiednich budynkach, które były, polewać dachy, żeby się po prostu one nie zapaliły. Pamiętam, jak brukowano macewami. Te macewy chyba zostały pod asfaltem do dnia dzisiejszego. Ulicę od skrzyżowania Kościuszki i 3 Maja w kierunku do dworca. Naprzeciwko stał nowoczesny gmach Banku Polskiego. I ulica została cała wbrukowana macewami wziętymi z cmentarza żydowskiego. Kolejnym etapem jakby restrykcji wobec ludności żydowskiej było powstanie getta w Jaśle, w którym w takim szczytowym okresie skumulowano ponad 5000 ludzi. Ostatecznie ta ludność została zlikwidowana. Starosta Gęc ponosi odpowiedzialność za likwidację jasielskich Żydów. Z akt śledztwa Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Rzeszowie wynika, że Kreishauptmann uczestniczył w egzekucjach. Z zeznań świadka Jana Michalskiego: widziałem, jak Walter Gęc osobiście z pistoletu zastrzelił 3 osób, 2 dzieci w wieku około 12 lat, a nadto 1 mężczyznę w wieku około 40 lat. Nie musiał tego robić, był wysokiej rangi funkcjonariuszem. Nawet urzędnicy niemieccy mieli mu za złe to, że on, tej rangi urzędnik, angażuje się bezpośrednio w akcję likwidacji społeczności żydowskiej czy Polaków. I są poszlaki, że przez jakiś czas nie był starostą jasielskim, tylko pełniącym obowiązki starosty jasielskiego. Dlatego, że sami funkcjonariusze niemieccy uważali, że zbyt się angażuje. Fragment wspomnień Jana Soboty. Zapamiętałem jedno z przemówień Gęca. Muszę z uznaniem stwierdzić, że wszystkie podatki i opłaty skarbowe, wszystkie kontyngenty przez rząd nakazane zostały w całości wpłacone i oddane. Z tego wnioskuję, że mam do czynienia z porządnymi ludźmi. Nie możemy jednak znaleźć wspólnego języka w sprawie kontyngentu robotników corocznie dostarczanych do Rzeszy. To zmusza mnie do urządzania łapanek. Robotnicy muszą być do Rzeszy wysłani. Widzę przez okna mojego mieszkania córeczki i synów mecenasów
inżynierów, lekarzy i bogatych kamieniczników, wystrojonych, przechadzających się bezczynnie po deptaku. Śpią do 10 godziny, a potem budzą się, spacerują i flirtują. Oni też pójdą do roboty. Muszą pójść. Ja również w czasie mych studiów po I wojnie światowej przez szereg miesięcy pracowałem w ciężkim trudzie, w znoju i pocie, łopatą przy odbudowie kraju i nic mi się przez to nie stało. Oni też muszą wziąć w ręce łopaty i spróbować, jak praca fizyczna smakuje. Ojciec, pracując w hucie szkła, chodził na zmiany do pracy i ile razy szedł w nocy na nocną zmianę, zawsze był zatrzymywany, halt, hände ho. Był rewidowany, tłumaczył się, miał przepustkę nocną, ale to było bardzo nieprzyjemne. I matka ze mną poszła do tego drania Gęca, prosząc, żebyśmy dostali to mieszkanie, które jest wolne przy Jagieły, przy kapliczce, bo górne piętra były zajęte przez pracowników huty, którzy byli Reichsdeutschami. Jestem z matką u Gęca. Matka siedzi i ja stoję. Jest tłumaczka i jest Gęc, tak po mojej lewej stronie. I matka zaczyna mówić, pyta się, w jakim języku rozmawiamy, w niemieckim czy francuskim. No to zgodził się na francuski, ale później na niemiecki. I zaczęła mówić, dlaczego chcemy zmienić mieszkanie. Pamiętam słowo Neihalt. I tłumaczce powiedział, żeby mi powiedziała, żebym ja mówił, dlaczego chcemy zmienić mieszkanie tam, gdzie mieszkają Niemcy. No jeszcze w ten czas powiedziałem o tych nocnych zmianach, że ojciec się bardzo denerwuje, opowiada w domu, mama tak samo, jest ciągle zatrzymywany. I to jakoś pomogło, także matka nic nie mówiła, tylko wysłuchał. I dostaliśmy skierowanie i zmieniliśmy mieszkanie. W tym mieszkaniu mieszkaliśmy do wysiedlenia Jasła. Walter Gęc mieszkał w budynku Starostwa Jasielskiego. Tam po prostu pracował, tam mieszkał. Z akt osobowych Gęca wynika, że starosta miał 3 synów. Jeden z nich urodził się w Jaśle. Z zeznań świadka Bronisławy Krajewskiej. Od 1942 roku do lipca 1944 roku byłam kucharką u Gęców i gosposią. Bardzo często w domu Gęców odbywały się przyjęcia. Gęcowie byli zadowoleni z mojej pracy. Po każdym przyjęciu otrzymywałam napiwki, a oprócz tego miałam miesięczną pensję. Mówił do mnie Gęc niejednokrotnie, jakie to Jasło śliczne, jakie ma ładne okolice, to miasto nie będzie wasze. Stąd też myślę taki sentyment do tego miejsca, które być może zaplanował jako takie swoje miejsce, które stworzy na wzór tych, gdzie wcześniej żył. Czy Niemcy tu się czuli dobrze? Myślę, że tak. Jasło uchodziło raczej za miasto stosunkowo bezpieczne, dlatego że duże nasilenie, duże nasycenie jednostkami wojskowymi powodowało, że Niemcy czuli się tu stosunkowo swobodnie. Tu byli panami wszystkiego. Łącznie z tym, że ci funkcjonariusze, którzy pracowali w Policji Bezpieczeństwa, byli panami życia i śmierci. Z zeznań świadka Jana Frączka. Pamiętam, że likwidacja ostatnich Żydów nastąpiła wtedy, gdy Żyd Getzler, u którego Gęc się ubierał, uszył mu ostatnie garnitury. Mówił o tym czeladnik Getzlera, Adam Budziak, który u mnie potem pracował. Słyszałem od Sonderdienstu, że Gęc i Romajs wybierali sobie młode Żydówki i potem, gdy ci pracownicy sprzątali, to pokrwawione były prześcieradła.
Dla Gęca po jakimś czasie wydaje mi się, że potrzebny był taki żelazny prysznic. I tu bym zmierzał w stronę tego wydarzenia zwanego akcją Pensjonat. 5 ludzi, nie 50, 5 ludzi jest w stanie wejść w nocy, w świecie, gdzie dominuje godzina policyjna, do jasielskiego więzienia, steroryzować jego obsługę, wypuścić ponad 60 osób, głównie związanych z konspiracją, a następnie rozpłynąć się w czerni nocy. Czy to nie jest policzek? Że to jest całkowita kompromitacja sił niemieckich policyjnych, urzędniczych i jakichkolwiek. Wyjście i zorganizowanie w samym centrum niemieckiego, przecież wówczas miasto, takiej akcji. Dlaczego za to, co stało się w ramach akcji Pensjonat, dlaczego nie zapłacił Gęc? Dlaczego zapłacili urzędnicy niższego stopnia? Czy w takim razie właściwy jest tok rozumowania? Wymieńmy tych, którzy są winni. Ześlijmy ich w przenośni, tym słynnym określeniem nach Ostfront, czy też w jakąś inną część Europy. Ale on niech zostanie. Urzędnika niższego szczebla można wymienić. Ale jeżeli Gęc jest z grona tych, którzy potrafili zaprowadzić taki ordnung, jeżeli on potrafi sam wyciągnąć z kabury parabellum, a następnie strzelić w tył głowy ofiary, to znaczy, że on jest lojalny. I dla niego akcja Pensjonat to jest taki pierwszy poważny wstrząs. A zatem ty niewdzięczny obywatelu okolic Jasła i Jasła jako miasta. My kształcimy cię, pokazujemy ci tą nową ścieżkę niemieckiej przyszłości, miasta i okolicy wręcz doskonałej. A ty wyciągasz przeciwko nam broń. Rozbijasz nasze więzienie i wypuszczasz tych polnische Banditen. W tym jego świecie to się nie mieściło. To dla Słowian słowo pomsta. Pomsta jest czymś typowym. Pytanie, czy on chciał się zemścić potem? Nie sposób było oprzeć się urokowi przedwojennego Jasła. Goście hotelu krakowskiego przekonywali się o tym najlepiej, spacerując pierwszy raz po jasielskim rynku. Ulica Kościuszki miała w sobie urzekającą elegancję i wytworność. W miejskim parku grywano na kortach w tenisa. Widywano tam Hugona Steinhausa z tenisową rakietą. Jak powiedział jeden z jasielskich malarzy, był to osobliwy świat. Tamto Jasło posiadało piętno intelektualno-artystyczne. Trudno określić dokładnie, jaki to był gatunek, ale ludzie garnęli się do kultury. Starosta Zoll, meloman i amator malarstwa, gościł Didura i Kiepurę. Wyszło z Jasła lub też przewinęło się przez nie szereg artystów, ludzi nauki, wojskowych, inżynierów i poetów. Przedwojenne Jasło przypominało zdolnego ucznia, który na tle innych najlepiej wykorzystywał szanse, jakie dawał mu los. Przełom 1943 i 1944 roku. Gęc znajduje się pomiędzy młotem i kowadłem. Jego świat się wali. Pojęcie
polnische Banditen w dystrykcie krakowskim jest pojęciem na każdym miejscu występującym. Konspiracja wiejska, miejska, czynne oddziały armii podziemnej i z tym wszystkim trzeba sobie w jakiś sposób poradzić. Raport za raportem napływający do Jasła i w świadomości Gęca widać wyraźnie, że ten jego wizjonerski pomysł zaczyna się walić. Oni tego nie kupili. Oni nie kupili tego pomysłu, który my przywieźliśmy im wraz ze sobą. Jego powiat niebawem znajdzie się na granicy działania oddziałów armii sowieckiej. A jeżeli tu wejdą, to co? Jest tysiące dowodów na to, jak zachowywała się niemiecka administracja cywilna i wojskowa na terenie dystryktu. Czy ktoś stanie w obronie? W żadnym wypadku. Czy będą chcieli pomsty? Przecież to Słowianie. No i pojawiają się zarządzenia, które mówią o wojnie totalnej. To jest lipiec 1944 roku, czyli tak naprawdę taktyka spalonej ziemi. Chodziło o to, żeby wycofujące się wojska niemieckie nie pozostawiały niczego, co może być wykorzystane do walki przeciwko nim. I taką akcję obserwujemy chociażby w Jaśle, gdzie systematycznie likwidowane są magazyny, wiertnie, wywożone jest wyposażenie rafinerii jasielskiej, czyli totalna ewakuacja tego wszystkiego. Latem 1944 roku wielka ofensywa Armii Czerwonej nagle zatrzymała się. W odpowiedzi na wybuch powstania w Warszawie Stalin wstrzymał swoje wojska. Jasło znalazło się niemal na linii frontu. Czerwonoarmiści dotarli pod miasto, ale walki na tym terenie ucichły aż do stycznia 1945 roku. Jasło nigdy nie miało znaczenia w strategii wojskowej tego topowego. Nigdy nie było twierdzą, nigdy nie było miastem, od zdobycia którego mogło zależeć coś przełomowego w skali taktycznej bądź operacyjnej. Miasto, które leży nad rzeką, która nie ma aż tak wielkiego znaczenia strategicznego, chyba że będziemy ją jako linię umocnień fortyfikować. Jasło nie było Warszawą. W Jaśle nie było powstania. Jasło musiało znaleźć się na liście miast, które, tak jak mówi logika, ograbić, zabrać wszystko to, co najcenniejsze, a potem, jeżeli nie uda się go obronić, zostawić, opuścić. Patrząc na perspektywy innych miast, chociażby w tej linii frontu, która tutaj miała miejsce, to widzimy, że to nie jest wcale takie oczywiste, że ta ewakuacja nastąpiła. Duże miasta, nawet Rzeszów, nie były przecież ewakuowane. Były ewakuowane służby niemieckie i Niemcy się do tego przygotowali. Były ewakuowane urzędy. Służby policyjne paliły gromadzone przez lata dokumentację, w tym agenturalną, z funkcjonowania, nieraz dokumentującą ich zbrodnie. Ale tak naprawdę myślę, że tutaj kiełkował gdzieś w głowie ten pomysł, aby zniszczyć to, co tutaj jest. To nie jest taki przypadek, że on gdzieś tam na tej linii frontu nastąpił. Tutaj myślę, że Niemcy zdecydowali, czy w zasadzie ci frontowi zostali namówieni przez, tak jak się ocenia, Waltera Gęca do działań, które zaowocowały z całkowitym zniszczeniem Jasła. W tym czasie głównodowodzącym na tym odcinku byłby generał Otto Obernaus. Według mnie generał Obernaus był tym generałem, który wydał rozkaz o ewakuacji miasta Jasła. Kwestia jest dyskusyjna, do dyskusji jest taka, czy wydał to on jako generał, bo uważał, że to jest najlepsze rozwiązanie, czy uległ naciskom doktora Waltera Gęca, bo mamy relację świadków, że jeszcze przed ewakuacją 3-krotnie w tej sprawie Gęc udawał się do dowódcy niemieckiego, czyli do mniemaniu generała Obernausa, z żądaniem właśnie wysiedlenia miasta Jasła. Bardzo często zbrodniarze starają się podzielić odpowiedzialnością za swoje zbrodnie. Podobnie było w wypadku Jasła, kiedy popatrzymy na ten afisz o opuszczeniu Jasła, to widzimy, że jest tam i przedstawiciel wojska, ale jest też dr Walter Gęc na końcu w dopisku. A więc już tutaj mamy dwa podmioty, które nakazują takie opuszczenie.
Jedno jest pewne, że z punktu widzenia zdrowego rozsądku to było bez sensu. Przecież na Boga palili, niszczyli miasto używając dynamitu, trotylu, materiałów łatwopalnych, które przecież były potrzebne na miłość boską dla nich, chyba w czasie walk obrończych przed zbliżającymi się Sowietami. Ja osobiście uważam, że gdyby nie akceptacja władz generalnego gubernatorstwa, to na pewno by takiej decyzji nie podjął, ale generalnie na pewno ten czynnik, że jeżeli to nie będzie miasto niemieckie, to nie będzie żadne, był decydujący. Ludwik XV kiedyś powiedział: po mnie choćby potop. I myślę, że Gętz powiedział coś podobnego. 13 września o 6 rano wyją syreny. No, nikt nie wiedział w pierwszej chwili, co jest. Ale po chwili zaczęły jeździć samochody i ogłaszać, że do 15 września do godziny 18 wszyscy mają opuścić miasto. Tutaj, gdzie jest plac Żwirki Wigury, tutaj stał taki słup betonowy i na tym słupie betonowym były obwieszczenia te o wysiedleniu miasta Jasła. Duże plakaty białe i z podpisem Gętza. Opuszczenie w ciągu 48 godzin, jak się nie mylę, kto nie opuści, kara śmierci. Miasto opuszczaliśmy dopiero 15 września, ostatnim pociągiem o 11 godzinie, który wyjeżdżał z Jasła. Ja miałam rozpacz największą, bo miałam króliki śliczne i musiałam ich wypuścić z klatek, bo tak tatuś zarządził. Spakowaliśmy, co można było wziąć na piechotę, do tych worków, do tego wszystkiego. I szliśmy tutaj przez Liwocz do Czermnej doszliśmy. Tam zatrzymaliśmy się, nie wiem u kogo, ale nie dzień, dwa, bo następni przyszli, więc myśmy doszli do Święcan. I w Święcanach pod lasem u niejakich państwa lisockich zamieszkaliśmy, bo tak można powiedzieć, do końca wojny. Matka była na tyle przytomna, że poubierała nas tak jak na zimę. No, gorąco było wtedy, był przepiękny dzień po tego. I szliśmy, nigdzie nie miał miejsca, nie tego. I tak my wędrowali my przez Święcany. Na końcu tam Święcan, już prawie pod Ołpinami, ktoś powiedział, że w Czermnej jest dużo miejsca, żeby tam iść. I zaszliśmy tam dopiero koło godziny 5 po południu. To jest pomiędzy Siepietnicą a Czermną jest 11 kilometrów. Na piechotę z tymi bagażami, no brat miał wtedy 4 lata, był niesiony raz przez matkę, raz przez ciotkę, a ja z siostrą cośmy mogli udźwigać, no tośmy dźwigali. Myśmy dostali przydział do pani Datowej. Idziemy w Kaczorowach. Nie ma miejsc, już wszystko zajęte. W Jareniówce wszystko zajęte. No ale tam w jednym domu jest parę rodzin. No tośmy spali w stodole. No ale ojciec mówi, że no to dobrze jest teraz, ale co będzie w zimie? Musimy się wyprowadzać. No to z Jareniówki do Bączali, do Łopacia, zajęte. Stamtąd nadal do Trzcinicy. Z Trzcinicy do Osobnicy. Z Osobnicy, jak gdzieś pamiętam, Wiśniówki, miejscowość. Mieszkaliśmy u takich państwa, Rolkowi się nazywali. To była duża rodzina, bo 4 synów, babcia, dziadziu, rodzice, później my i później jeszcze 4 rodziny. Jarynówka jest na górce i było widać jak na dłoni, jak palili kościół. Wieczorem te urny były pokazywane, w dzień dymy
Słychać było te detonacje, wysadzania tych domów. Gęc pilnował do ostatniej chwili palenia miasta. Właściwie jeden rejon ocalał, Ulaszowice. Dlaczego? Dlatego, że Ulaszowice były zajęte przez Niemców i dom w dom mieszkali żołnierze. Nawiasem mówiąc, właśnie ci żołnierze, ci saperzy, którzy jeździli i palili i wysadzali domy w Jaśle. Zniszczenie miasta Jasła było przeprowadzone systematycznie, z premedytacją i w oparciu o plan. Po wysiedleniu 15-tysięcznego miasta oddziały niemieckie przystąpiły do rozkradania mienia mieszkańców na niespotykaną dotąd skalę. Zrabowano tysiące przedmiotów, które skrupulatnie posegregowano i pociągami wysłano do Rzeszy. Wtedy do miasta wkroczyli saperzy. Budynki były przed wysadzeniem numerowane, określano zasady ich zniszczenia. W pierwszej kolejności palono budynki, licząc na to, że ogień osłabi ich konstrukcję, a przez to trzeba będzie mniej materiałów wybuchowych do ich zniszczenia. To powodowało, że 80% substancji tej mieszkaniowej zostało zniszczone w wyniku działania ognia. A mimo to jeszcze wysadzano w powietrze te ułamki murów, zwłaszcza w tej centralnej części miasta, czyli to było na pewno działanie metodyczne. Ocenia się, że pierwszym budynkiem, który został zniszczony, był właśnie budynek sądu i więzienia w Jaśle. I to by mogło świadczyć o tym, że to był element zemsty za akcję pensjonat. Potem systematycznie niszczono te główne obiekty użyteczności publicznej, i ostatnie budynki zostały wysadzone na przełomie grudnia 1944 i stycznia 1945. Mamy relację kierowcy, który woził materiały wybuchowe, które były użyte tylko do wysadzenia klasztoru Siódr-Wizytek. A więc on szacuje, że biorąc pod uwagę nośność samochodu, że było to około 3 ton materiałów wybuchowych. No więc jeżeli sobie policzymy, że mamy podobne gabarytowo budynki, czyli klasztor Siódr-Wizytek, klasztor Franciszkanów, kasa miejska, poczta, szpital, mówimy to o dużych obiektach, urząd miasta, starostwo, to jeżeli to pomnożymy plus inne domy, to nam się robi kilkadziesiąt ton materiałów wybuchowych. Szacuje się, że przed II wojną światową w Jaśle było około 1700-1800 budynków, z czego 1200 to były budynki mieszkaniowe. I z tej puli, z tej ilości ocalało, szacuje się 30 parę budynków i tak naprawdę nie w samym centrum miasta, tylko na przedmieściu w Ulaszowicach. Stycznia 1945 roku w opuszczonym przez Niemców Jaśle pojawiły się oddziały Armii Czerwonej. Do miasta zaczęli wracać także mieszkańcy. Widok był straszny. Widok był straszny, po prostu ulice w niektórych miejscach to były wąskimi ścieżeczkami tylko, bo był gruz z wysadzonych budynków z jednej i z drugiej strony. Praktycznie miasto jako takie miasto nie istniało. Cały widok Jasła, rany boskie. Wieczór wyjść, to bardzo było nieprzyjemnie.
Bardzo. Jeszcze jak wiatr był. Blachy spalone, wiatr poruszał, strzelało to wszystko. Nieprzyjemnie. No Ruscy jeszcze byli. W Niegłowicach było NKWD. Za mostem w Ulaszowicach było UB. Straż pilnowała ruska rafinerii. Pamiętam taki moment. Złapali Niemca w Trzcinicy. Ale to było już jakieś miesiąc czasu po wyzwoleniu. I prowadzili tego Niemca przez Jasło tutaj. Ludzie go tukli. Tak sobie zasłużyli na to Niemcy. Po wojnie przystąpiono do odbudowy Jasła, podobnie jak Warszawy czy innych polskich miast. W nowej rzeczywistości społeczność jasielska znów chciała poczuć dumę ze swojego miasta. No takim znaczącym wydarzeniem, to już ja uczestniczyłem w nim, był turniej miast Jasło-Krosno. Odczuwałem, że ci ludzie czegoś chcą, ale to bardzo chcą. Utożsamiają się z tym miastem, to jest nasze Jasło. Dumni byli, tacy jak gdyby spragnieni sukcesu. Jest popularna piosenka, tekst. Kiedyś był ogień, nie było jasła. Zwęglone domy straszyły nocą, lecz z pożarami w ludziach nie zgasła siła i upór, by znów rozpocząć. Domy, domy, tysiące okien, w nich dziewczęta niebieskookie, uśmiechnięte, zawsze wesołe, jak pogodne jasielskie dni. Gdyś już wzrok ich na sobie poczuł, nie ustrzeżesz serca ani oczu. Pędź z kwiatami do swojej miłej, stań u progu, zapukaj w drzwi. Co stało się z Walterem Gęcem? Po wojnie nie zasiadł na ławie oskarżonych w żadnym procesie przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim. Czy więc uniknął sprawiedliwości? Walter Gęc uniknął kary. Ukrył się po wojnie w Bundesrepublice. Wrócił do swojego rodzinnego Düsseldorfu. Tam mieszkał do roku 1948, kiedy został pozytywnie zweryfikowany. Nie poniósł odpowiedzialności, wręcz otworzyła się przed nim świetlana kariera, bo pracował nawet w Ministerstwie Nadrenii Północnej Westfalii jako wybitny fachowiec, mimo że był wpisany na listę zbrodniarzy wojennych podczas procesu norymberskiego. To jest ewenement. I dopiero w latach 60. Pojawiły się zarzuty, które świadczyły o jego niechlubnej przeszłości. Mimo ciążących na Walterze Gęcu zarzutów, do procesu nigdy nie doszło. W 1967 roku Walter Gęc popełnił samobójstwo, powiesił się. Kiedyś był ogień, nie było jasła, zwęglone domy straszyły nocą, lecz z pożarami w ludziach nie zgasła
siła i upór, by znów rozpocząć, by znów podźwignąć, zwiększyć kamienie, jeszcze piękniejsze niż było miasto. Słońce się wplotło w murarski wieniec, nie było jasła, jest nowe jasło.